Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Skody Octavii. Jest to Octavia Anno Domini 2025, czyli najnowsze wcielenie po odświeżeniu, które było w zeszłym 2024 roku. Czyli jest to czwarta generacja produkowana od 2019 roku, a po 5 latach dostała odświeżenie. I o ile odświeżenie trzeciej generacji przyniosło nowe, zielone światła i sporo rozmów wkoło o nich, tak przy czwartej generacji i odświeżeniu postawiono na detale. Detale tak małe, że ja na przykład z tyłu nie potrafiłbym powiedzieć, która wersja jest po, a która przed odświeżeniem. Z przodu tak naprawdę największa zmiana to klosze lamp, które mają teraz taką wypustkę wchodzącą w dół zderzaka. I to wszystko. No dobra, zderzaki są delikatnie przemodelowane i tym samym Octavia urosła o całe 9 mm. I od teraz każdy poziom wyposażenia Octavii będzie miał w pełni LEDowe światła, a w opcji są nawet matrycowe, czyli dokładnie takie jak ja testuję. I tu faktycznie świecą rewelacyjnie, szybko przełączają pomiędzy drogowymi i mijania i mają bardzo jasny, daleki strumień światła. Nieźle też wycinają pojazdy, chociaż jak chyba każde światła, jakie testowałem, nadal oślepiają kierowców ciężarówek, których kabiny są nad barierkami oddzielającymi pasy. Ciekawe, czy nie dałoby się do tego jakoś dodać wykrywania ciepła i wtedy mogło takie światło nie oślepiać? Oczywiście nie oczekuję tego od Skody, ale jakaś marka premium mogłaby się tego podjąć. Wracając do Octavii, to jest to taki typowy liftback, typowa Skoda. Ładna, prosta, nie ma się do czego przyczepić, a także nie ma się nad czym przesadnie zachwycać. No chyba, że czerwonym lakierem. A, i te felgi nie mają tych głupkowatych aerokołpaków, tylko to wszystko to element koła. Swoją drogą, niedawno testowałem też czerwoną Skodę, ale Superba, i jest ona teraz bardzo podobna do Octavii, zwłaszcza z przodu. Zresztą z tyłu trochę też. Z tym, że Octavia jest oczywiście mniejsza. Ma 4,70 cm długości, 1,83 m szerokości oraz 1,47 m wysokości. Rozstaw osi to od 2669 do 2686 mm w zależności od masy pojazdu. Tak, od masy. Tak przynajmniej poduje producent. Czyli co, jak jest auto ciężkie, to się o 2 cm prześwit zmienia, bo się ugina? Nie no, chyba tak to nie, chociaż dość ciekawe. No ale chodźmy do najważniejszej kwestii, czyli bagażnika. Tutaj zmian nie ma. Kufer to nadal jaskinia o pojemności 600 litrów. Tak, 600 litrów w liftbacku to wartość większa niż niektóre kombi. I to jest w Octavii od zawsze świetne. Przeogromna przestrzeń. Jedynie ten wysoki próg załadunkowy nieco utrudnia wrzucanie czegoś większego i cięższego. Jak widzicie, pod podłogą jest jeszcze miejsce na koło zapasowe lub wkład z zestawem naprawczym. Tak jak to ma miejsce w tym egzemplarzu. A jak wyjmiemy wkład, to jest buzia. Są też boczne przegródki, 4 haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, czy z tego poziomu można położyć oparcia foteli. To znaczy teoretycznie, bo w praktyce zawsze musiałem chodzić i je jeszcze ręcznie położyć. Od tyłu nie dało się ich pchnąć, bo bagażnik jest tak długi, że no nie dostajemy tam. W takim razie wskakujemy na tył. Tutaj oczywiście miejsca jest również bardzo dużo, najwięcej w klasie. Zarówno na nogi, jak i na głowę mam sporo wolnej przestrzeni, a mam 186 cm wzrostu. Jest też podłokietnik, jest przejście do bagażnika, są nawiewy, złącza, oddzielna strefa klimatyzacji, czy małe i duże gazetowniki. Jedyny minus to bardzo słabej jakości plastik na drzwiach, tak twardy i błyszczący, no wygląda to bardzo tanio. A, i oczywiście trzecia strefa klimatyzacji to opcja. W podstawie też, z tego co widzę, to nawet nie ma podłokietnika z tyłu. Wskakujemy więc naprzód, gdzie jest jeszcze wygodniej, chociaż ja miałem jeden problem. Miałem fotele w pełni elektryczne, które łatwo się dostosowuje i siedzi się naprawdę wygodnie. Fotele mają oczywiście funkcję komfortowego wsiadania czy wysiadania, czyli fotel się odsuwa jak wysiadamy, a jak wsiadamy i odpalamy, to się przesuwa. Ja to zawsze wyłączam, bo nie lubię tego zbędnego jeżdżenia, plus często za mną ktoś siedzi albo trzymam tam swój plecak, więc nie chcę tego zniszczyć. No i w Octavii był taki problem, że nie dało się tego wyłączyć. Ba, wyłączone było dla kierowcy, a włączone dla pasażera, a działało odwrotnie.
Co więcej, to menu było jakby zawieszone. Nie dało się tam nic kliknąć. I tu niestety nie pomogło wyłączenie i włączenie ponownie. Dziwna sprawa. Miło za to, że z przodu jest trzecie złącze Isofix oraz miło, że jest regulowany podłokietnik. Dobra, to w takim razie pora na deskę rozdzielczą, bo i tak kawałek tabletu już widzieliście. I to większego tabletu, bo w podstawie mamy taki mały 10-calowy ekran z dużą ramką, co wygląda dość średnio. A w opcji mamy tablet jak u mnie, czyli ogromny 13-calowy, który też wygląda średnio, bo jest po prostu ogromny. Chociaż jak widzicie, nie wystaje on poza obrys deski. Sam system też działa czasem z przycięciami, a czasami ciężko mi było na przykład przesunąć cały widok na bok. Nie ma też niestety fizycznych przycisków klimatyzacji, a klima jest teraz tylko na ekranie. A co ciekawe, w grupie Volkswagena, na przykład w Golfie, mamy ten pasek pod ekranem i tam są przyciski od klimy, a w Skodzie są one na ekranie. To chyba już wolę tak jak jest w Skodzie, chociaż najlepsze by były fizyczne przyciski z panelem pod ekranem. Fizyczne na szczęście są przyciski na kierownicy i w zasadzie ta kierownica została już też zmieniona, bo ja mam jeszcze taki z emblematem, a w najnowszej odmianie jest już napis Skoda. W podstawie kierownica jest dwuramienna, a w opcji może być właśnie taka jak testowana, czyli trzyramienna. I Octavia ma cyfrowe zegary, które w przeciwieństwie np. do Superba są ładnie wkomponowane. Mają też klasyczne motywy oraz takie bardziej wyszukane, czyli tak jak powinno być. Można też włączyć dużo różnych danych z komputera pokładowego, jak na przykład temperatury czy chwilowe spalanie, nawigację, co jest akurat bardzo dobre. A propos porównania do Superba, to w Octavii mamy też normalne sterowanie wycieraczkami, regulowany podłokietnik oraz schowki na okulary czy po lewej stronie od kierownicy. A tego niestety najnowszy Superb nie ma. Sprawdźmy w takim razie jeszcze materiały. No i tu niestety skrzypi i jeszcze raz skrzypi oraz plastik na rączkach drzwi jest tani i brzydki. No i jest moje ulubione Piano Black. Chociaż co śmieszniejsze, przed liftem, jak testowałem Octavię, to tam rączki jeszcze gorzej skrzypiały, więc jest delikatny postęp. Delikatny, bo nadal spasowanie jest mizerne. Tyle dobrego, że podczas jazdy, a przynajmniej na razie, jest cisza. No chyba, że słuchamy muzyki, bo jak to będziemy robić głośniej, to boczki rezonują. Klasycznie też Octavia ma rozwiązania Simply Clever, czyli na przykład skrobaczka do szyb ukryta we wlewie paliwa, mocowanie na bilecik czy parasol ukryty w drzwiach. Dziwne te parasole dzisiaj robią, co? A, i jeszcze jedna uwaga. W kabinie nie znalazłem żadnego gniazda pod zapalniczkę, a przy lusterku nie było złącza USB, tak jak to jest m.in. w Superbie. Zwłaszcza to gniazdo mnie zdziwiło, bo myślałem, że to jest standard, a w tym aucie tego nie ma. W cenniku znalazłem tylko info o bagażniku i tam faktycznie takie gniazdo znalazłem, ale w kabinie nie ma, albo ja nie potrafiłem go odnaleźć. Dobra, to poszukajmy silnika. A silnik jest, a raczej silniki są, i to całkiem miła gama, bo tylko 4-cylindrowe jednostki i tylko 1,5 oraz 2 litry. Benzyny to 1,5 litra TSI o mocy 115 lub 150 koni oraz 2.0 TSI o mocy 204 lub 265 koni w wersji RS. Natomiast diesel ma tylko 2.0 TDI o mocy 115 lub 150 koni. Ja pod maską mam silnik 1.5 TSI z miękką hybrydą, czyli w sumie ETSI, który tak to brzmi. Brzmi jak typowe nowe benzyny z 4 cylindrami, czyli słychać wtryski. Troszkę klekoczą. W tym silniku też dość mocno słychać turbinę, którą też słychać w kabinie, jak mocno przyspieszamy. A przyspieszenie jest niezłe, bo Octavia z tym silnikiem powinna robić setkę w 8,5 sekundy. Pora to sprawdzić.
Wynik to 8,1 sekundy i to pomimo uślizgu. Niestety, trakcji nie da się wyłączyć, a także nie da się ruszyć z hamulca. I oczywiście, pomiar nie robiłem na 60, tylko auto ciągle wykrywało znaki zjazdowe, a nie te z głównej drogi. Jak też zauważyliście, ja testuję wersję z miękką hybrydą, a ta zawsze jest sparowana z 7-biegowym dwusprzęgłowym automatem DSG. Bo ten sam silnik jest też bez miękkiej hybrydy, ale wtedy zawsze jest skrzynia manualna. I hybryda jest zarówno dla mocy 150 koni, jak i 115 koni. I te 150 koni świetnie sobie radzą z tym samochodem, nie czuć po osiągach, że to tylko 1,5 litra. Jest lak na skrzyni, ale w sport jest dużo mniejszy i wtedy też, z tego co zauważyłem, nie gasi nam silnika, przez co nie ma tej delikatnej zwłoki, która jest potrzebna do odpalenia. Naprawdę, 150 koni do tego auta pasują bardzo dobrze. A jeszcze lepsze niż osiągi są wyniki spalania. Nie wiem jak to Skoda robi, ale z grupy Volkswagen, Seat, Cupra to właśnie Skoda pali najmniej. I sprawdziłem to zarówno z komputera, jak i dystrybutora i niemal się wszystko zgadzało. Mówię niemal, bo były różnice na poziomie 0,2 litra, ale to uważam za błąd pomiaru. W mieście bez problemu robiłem wyniki poniżej 7 litrów przy takiej normalnej, zwykłej jeździe. Ponadgodzinna jazda w porannym szczycie to miałem niecałe 8 litrów, co uważam za super wynik. Na trasie jest w ogóle fantastycznie i przy 120 miałem wyniki na poziomie 5,5 litra, a przy 140 6,5. Jak na benzynę to fantastyczne wyniki. Bak paliwa ma 45 litrów, tutaj mogło być te 5-10 litrów więcej. No ale i tak, nawet przy takim spalaniu, przy pełnym baku macie zasięgi na poziomie 650-700 litrów w mieście. Brawo. W ogóle przy tak niskim spalaniu benzyny zakup diesla, który jest od 12 do 16 tysięcy złotych droższy, chyba się nie opłaca. No chyba, że ktoś faktycznie będzie ciągle latał w trasy. Miło też, że system start-stop można wyłączyć, bo to nie jest takie oczywiste w dobie miękkich hybryd. I wyłączenie tego systemu pikania można zrobić z kierownicy, trzeba 2 razy kliknąć i raz potwierdzić. Nieco gorzej ocenię prowadzenie, a dokładniej zawieszenie. Ja nie miałem DCC, czyli adaptacyjnego zawieszenia, tylko z tyłu była belka skrętna. Belka, która hałasowała, co nie było aż tak uciążliwe jak DCC w Superbie, ale takie lekkie stuki były. Być może to przez kwestię wyciszenia, bo to jest mocno przeciętne. To znaczy, ono jest bardzo słabe przy prędkości w okolicach 100 na godzinę, potem jak jedziemy już te 140, to jest podobnie jak u konkurencji. Ale faktycznie przy tych 90-100 jest moim zdaniem bardzo słabo. No i na domiar złego miałem wrażenie, że klapa od bagażnika z tyłu też lekko hałasowała. Tak jakby na nierównościach coś tam stukało. Choć w sumie to ostatnie pewnie jest łatwe do poprawy, trzeba to wyregulować. Przy teście Golfa i Formentora miałem też dwie inne uwagi. Po pierwsze, tak dojeżdżamy na przykład do znaku stop, czy tam chcemy się zatrzymać na światłach, to trzymając hamulec mniej więcej w tym samym położeniu, nagle poczujemy, jak auto zacznie wolniej hamować, a to z powodu zgaśnięcia się silnika spalinowego i działamy wtedy na miękkiej hybrydzie. To jest przecież naturalne, chociaż ciężko mi się było do tego przyzwyczaić i za każdym razem miałem takie małe zawahanie, jakby coś było nie tak. I to samo jest w Octavii. Druga sprawa to brak możliwości odpalenia samochodu. I w Golfie oraz Formentorze miałem ten problem z tym samym silnikiem, w Octavii tego nie miałem. Więc albo już miałem poprawione oprogramowanie, bo to podobno kwestia tylko oprogramowania, albo miałem szczęście i akurat przez te 8 dni, jak miałem to auto, to się nie wydarzyło. Tak czy inaczej, trzeba mieć to na uwadze, że tak się zdarzyć może, albo mogło, a pomagało zamknięcie auta na te 10-15 minut i potem je ponowne otworzenie. W takim razie pora na cennik. Podstawowa Octavia z silnikiem 1.5 TSI o mocy 115 koni i z manualem kosztuje 111 tysięcy złotych. Dopłata do automatu i miękkiej hybrydy to 10 tysięcy złotych. Mocniejszy, 150-konny wariant z manualem to wydatek 119 500 złotych i tu dopłata do DSG i miękkiej hybrydy to 8 tysięcy złotych. Najdroższa jest benzyna 2.0 TSI, 204 konie, która ma automat i jako jedyna występuje z napędem 4x4. Jej cennik startuje od 163 tysięcy złotych. Diesel 115 koni kosztuje 126 tysięcy złotych, a mocniejszy już z automatem to wydatek 140 tysięcy złotych. Mój egzemplarz kosztował w podstawie 145 tysięcy złotych, bo jest to wersja Selection, ale miała też parę dodatków, w związku z czym cena końcowa to 180 tysięcy złotych.
jest już drogo i skończyły się czasy, kiedy to Skoda była wyraźnie tańsza niż konkurencja. Teraz już jest tylko wyraźnie większa, zwłaszcza w kabinie. Skoda Octavia 4 po odświeżeniu to nadal ta sama Octavia, którą pokochało ponad 7 milionów kierowców. Tak, łącznie wszystkie generacje nowej Octavii, czyli tej współczesnej, sprzedały się w ponad 7 milionach sztuk, a w samym zeszłym roku sprzedano w Polsce 19 268 sztuk Octavii, która przegrała tylko z Corollą bój o pierwsze miejsce z ilości sprzedanych samochodów. I wcale mnie to nie dziwi, bo to super poprawne auto, ciężko tu znaleźć porządną wadę. No okej, jest na przykład klimatyzacja na ekranie, albo plastiki skrzypią, lub nadal są jakieś dziwne problemy z softem, ale pod względem praktyczności, komfortu czy ekonomiczności to ciężko coś lepszego. I co ciekawe, moim zdaniem Octavia może podbierać klientów Superba, bo ten w najnowszym wcieleniu na przykład ma brzydko wkomponowane zegary cyfrowe, nie ma regulowanego podłokietnika, nie ma schowka na okulary czy schowka przy kierownicy oraz ma niewygodne sterowanie wycieraczek. A Octavia ma te schowki i nie ma tych bolączek. Cześć!